Cześć, z tej strony Asia i Przemek. Witamy Was dzisiaj w warsztacie naszym w Kępie Marzeń, a nie na Sycylii, ponieważ na co dzień właśnie tym się zajmujemy, czyli kursami stolarstwa, toczenia w drewnie i stęcerstwa, ale dziś nie o tym. Dziś o czym się opowiemy? Dzisiaj w związku z ogromną ilością Waszych pytań i komentarzy na temat tego, jak znaleźć taką działkę jak nasza, postanowiliśmy nagrać pierwszy z serii kilku filmów właśnie o tym, jak my szukaliśmy naszej działki i dzisiaj podzielimy się z Wami naszymi spostrzeżeniami, naszymi wskazówkami, które pomogły nam wybrać takie, a nie inne miejsce właśnie na Sycylii. Hani, po tym pierwszym filmie z Sycylii było tak duże zainteresowanie tą tematyką zakupu działki na Sycylii, że aż byliśmy w szoku. Przybyło Was aż ponad 2,5 tysiąca osób. Bardzo Wam za to dziękujemy, ale to też nam pokazało właśnie, jak duże zainteresowanie wśród Polaków, wśród nas jest tematem zakupu działki za granicą. Więc dziękujemy Wam za wszystkie pozytywne komentarze, za wszystkie łapki w górę. I cóż, i tym filmem chcemy Wam się odwdzięczyć. Dzisiaj będzie o tym, jak wybieraliśmy tą działkę, a w następnych filmach będzie o tym, jak chcemy ją zagospodarować, jaki mamy projekt, plan. Ale zanim jeszcze o tym, jak ją zagospodarujemy, to znaczy jakie są plany, bo rzeczywistość to się okaże, to będzie jeszcze jeden odcinek, który będzie mówił tylko i wyłącznie o procedurach związanych już z tym, jak kupować działkę, kiedy już ją wybierzemy. Także ten materiał podzieliliśmy po prostu na 3 oddzielne odcinki. Tak jest, zapraszam. A dzisiaj o czym, Asiu, będziemy opowiadać? Mamy punkty zapisane, żebyśmy nic nie pominęli. Dzisiaj pokażemy Wam, w jakich krokach my szukaliśmy naszej działki, czym się kierowaliśmy, na co zwracaliśmy uwagę, gdzie można także szukać ewentualnie wsparcia, pomocy. Także dzisiaj wszystkimi tymi informacjami postaramy się z Wami podzielić. I chcemy tutaj jeszcze na początku Wam dodać jedną rzecz. My nie jesteśmy ekspertami z zakresu wyszukiwania działek i nieruchomości, nie jesteśmy żadną agencją, ani nie mamy w tym nawet doświadczenia. Mamy nasze własne ludzkie, życiowe doświadczenie i wszystkie informacje, które Wam dzisiaj będziemy przekazywać, wynikają z subiektywnej naszej oceny, z naszego własnego życiowego doświadczenia i to, czym się kierowaliśmy. I należy je tak traktować, a nie jako instrukcję, jak to zrobić najlepiej. Ale mamy nadzieję, że wyciągniecie dla siebie coś z tych informacji, bo chcemy Wam przekazać ich jak najwięcej ciekawych. Okej, zacznijmy od tego, gdzie chcemy kupić działkę. My już od mniej więcej 2-3 lat wiedzieliśmy, że chcielibyśmy mieć działkę w południowych Włoszech. W pierwszej kolejności szukaliśmy tej działki na Sardynii, ponieważ to ona nas zauroczyła i byliśmy tam 3-krotnie, z czego podczas 2 wizyt oglądaliśmy kilkanaście działek. Na Sycylii byliśmy 1 raz, ale też już przygotowani do tego, że będziemy już oglądać konkretne działki i wiedzieliśmy już po tych poprzednich naszych doświadczeniach z Sardynii, wiedzieliśmy już, czego szukamy. Więc też szukając tam działek zdobywaliśmy doświadczenie właśnie jak je wyszukiwać i na co zwracać uwagę, dlatego później już wystarczyło nam, żebyśmy tylko raz na tą Sycylię pojechali i zobaczyli te miejsca, które mieliśmy zaznaczone jako punkty do obejrzenia. No i dzięki temu łatwiej nam było już wybrać po tym jednym razie naszą ukochaną działkę. Także pierwsza rada, gdybyśmy mieli Wam coś doradzić, to najpierw wybierzcie się w dane miejsce na wycieczkę, ale taką, nie wiem, co najmniej 2-tygodniową, a najlepiej kilkukrotnie się wybierzcie w różnych porach roku, żebyście dokładnie wiedzieli, no, jak żyje dany region, tak, co się dzieje, jaka jest pogoda. My jeszcze korzystamy jakby z tej przewagi, że mamy w okolicach pewnych Włochów znajomych, więc no, możemy dodatkowo pewne kwestie tak sobie sprawdzić, uzgodnić jakby z nimi. Tak? I też nie mówimy tu tylko o Sarze i Luce, bo część z Was ogląda również ten kanał, super, ale mamy też po prostu no, prawie że rodzinę już. Możemy ich tak mieszkającą nazwać. Po prostu w Palermo, więc też a mającą kolejną nieruchomość też no, niedaleko tej naszej działki. Także nasz wybór nie był tylko i wyłącznie jakby tutaj pokierowany pięknymi widokami, ale także tym, że w razie czego no, mamy jakieś włoskie wsparcie na miejscu w kwestiach różnych urzędowych, bo to się przydaje. Także pierwsza rada, pozwiedzajcie sobie daną okolicę. Kiedy już
zdecydowaliśmy się, że będziemy szukać działki na Sycylii, to najpierw przez kilka tygodni oglądaliśmy różne ogłoszenia, oglądaliśmy zdjęcia na Google Maps, oglądaliśmy filmy. No naprawdę godziny to były edukacji na temat tego, jak wygląda mniej więcej każdy region, jak wygląda wybrzeże. W dalszej kolejności tak zaplanowaliśmy naszą wycieczkę dwutygodniową na Sycylię, że rozpoczęliśmy od wschodu przez północ aż po zachód. Ominęliśmy część południową ze względu na to, że stwierdziliśmy, że na Sycylii tego słońca jest 300 dni w roku, a strona południowa wiadomo, że jest zawsze nasłoneczniona, więc stwierdziliśmy, że tam mogą występować susze i duże przypalenia po prostu roślinności i zawęziliśmy wybór naszej działki od Cefalu aż do Caroni. Dlaczego? Dlatego, że tam jest właśnie tak zwane Costa Verde, czyli zielone wybrzeże. Jest to strona północna. Nigdy w ogóle nie myśleliśmy o tym, że będziemy szukać działki na północy. Zawsze marzyła nam się działka na zachodzie, z zachodem słońca. Natomiast też doświadczeni właśnie tymi wyjazdami na Sardynię stwierdziliśmy, że jednak północ będzie dobrym rozwiązaniem ze względu na to, że zależało nam też na roślinności. Tak, i to było jedno z naszych kryteriów, więc określiliśmy sobie kilka takich punktów, które muszą być spełnione, żebyśmy się daną działką zainteresowali. Pierwsza, no to lokalizacja, czyli mamy już północne wybrzeże. Druga to oczywiście nasz budżet, więc też go sobie ustaliliśmy. Trzecia to wielkość działki. Tutaj jest to taki najbardziej ruchomy punkt, dlatego że czasem działka potrafi mieć kilka tysięcy metrów, a czasem i kilka hektarów, a cenę mieć podobną. Kolejnym punktem było to, musi być w miarę dobry dojazd asfaltowy do działki i później Wam opowiemy dlaczego. Nie było dla nas kluczowym kryterium to, żeby była woda i prąd, natomiast jeśli chodzi o prąd, no to chcieliśmy, żeby to nie było jakoś strasznie oddalone od najbliższych słupów, bo też już wcześniej mniej więcej weryfikowaliśmy sobie, ile kosztuje przełączenie prądu w zależności od odległości. Więc najlepiej mieć takie właśnie punkty, takie filtry, na podstawie których sobie zawęzicie te poszukiwania. Tak, no to są nasze punkty, nasze filtry. Oczywiście Wasze filtry będą pewnie całkiem inne, bo każdy z nas ma inne potrzeby i wymagania. My mówimy Wam w tym filmie, co nam się sprawdza i co nas w życiu jara, jaką działkę po prostu chcieliśmy mieć. Także my mówimy Wam o naszych filtrach, Wy te filtry oczywiście możecie zmieniać. No i słuchajcie, od czego zaczęliśmy od szukania działek? Oczywiście od dwóch portali, takich najbardziej popularnych i znanych, jeżeli chodzi o wybór działek na Sycylii. Jeden jest to Idealista IT, a drugi to jest Immobiliare IT. Zarówno jeden, jak i drugi portal ma możliwość wyszukiwania działek po zaznaczeniu na mapie. I ta funkcja bardzo się Asi szczególnie podobała i według właśnie tych kryteriów, jak już sobie ten obszar zawęziliśmy, no to zaznaczyliśmy po prostu na mapie ten obszar, wpisaliśmy cenę, wpisaliśmy akurat do 40 000 euro, no i szukaliśmy też w takiej cenie takich działek, no i z jak najładniejszym widokiem, bo zależało nam na tym widoku. Tak, na obydwu portalach są takie opcje, możecie sobie znaleźć z widokiem na morze, nie z widokiem na morze. Jest jeszcze jedna kwestia, którą też warto wytłumaczyć. W niektórych działkach będziecie mieli napisane, że możliwe do zabudowania, co bardzo często w przypadku działek rolnych, a będziecie mieć w opisie, że to jest działka rolna, oznacza tylko i wyłącznie tyle, że nie jest to działka budowlana, na której całej możecie budować tyle, ile Wam się podoba, tylko we Włoszech jest odpowiedni współczynnik dla działek rolnych, który mniej więcej oznacza, że na każdy 1000 metrów działki możecie wybudować 10 metrów kwadratowych pomieszczenia do wysokości 3 metrów. Czyli jeżeli my mamy działkę 5500 metrów, to nam jest wolno zbudować mniej więcej 55 metrów kwadratowych budynku na tej działce. Żeby podpisać akt notarialny, to właściciel musi dostarczyć takie szczegółowy dokument dotyczący przeznaczenia danego terenu. To trochę takie nasze warunki zabudowy i tam będziecie mieć wszystkie obostrzenia dotyczące tego, ile, gdzie możecie na tej działce zbudować. Ale to już będziemy Wam mówić w kolejnym odcinku. Kolejnym krokiem, jaki zrobiliśmy, to też już po naszych wcześniejszych sardyńskich doświadczeniach, to kiedy wybraliśmy już sobie kilkanaście działek, które nas interesowały, to skorzystaliśmy ze strony Google Earth.
dlatego że ona daje super możliwości obejrzenia sobie danej działki z każdej perspektywy, bo jak możecie sobie zdawać sprawę, w ogłoszeniach pokazuje się zazwyczaj tylko te atrakcyjne strony danej działki. I tym sposobem w wielu przypadkach mogliśmy od razu taką działkę odrzucić, bo okazało się, że na przykład droga jest tuż za domem, albo że nasza działka jest taką działką przejazdową pomiędzy dwoma nieruchomościami sąsiadów, albo że tuż obok idzie linia wysokiego napięcia, albo że z działki tak naprawdę widać autostradę. A mamy takie doświadczenie, że jak ją widać, to na pewno ją słychać. Dokładnie. I wiele innych takich niespodzianek, których nie zobaczycie w ogłoszeniu, bo zostały celowo ukryte. To oszczędza dużo czasu. Co jeszcze może Wam dać Google Earth? Ja Wam powiem takie 2 tipy, pewnie niektórzy z Was znają te tipy, natomiast jeżeli nie, no to na pewno ten ludzik, tak? To wiemy o tym, że możemy tego ludzika żółtego sobie wejść nim na drogę i zobaczyć zdjęcia po prostu okolicy, jak one wyglądają. I to jest właśnie też taka uwaga pierwsza, że jeżeli nie możecie tego żółtego ludzika gdzieś na tą drogę wstawić, czyli jeżeli nie ma tam możliwości podejrzenia Street View, to znaczy, że tam po prostu samochód z Google Earth nie dojechał. Więc to już też może być takim argumentem, że coś może być nie tak z drogą, czyli że droga po prostu może być to gruntowa droga kamienista albo bardzo stroma, bo też pamiętam, nie? Byliśmy na takiej jednej działce, która była super, pięknie się wyglądała z widokiem na góry, z widokiem na morze, z widokiem na Motta da Fermo, miasteczko. Z utwardzonym terenem, miejscem parkingowym, wodą, łazienką, Wodą, wszystkim. łazienką za 39 tysięcy euro. Co się okazało? Pojechaliśmy tam, około 300 metrów szliśmy drogą gruntową, jeszcze było fajnie, ale przed samym zjazdem do działki, słuchajcie, spadek ze 30 stopni, więc jak tam deszcz pada, to nie ma szans, żeby tam wjechać i podjechać po prostu samochodem, jeszcze dodatkowo wąsko. Także na to zwróćcie uwagę. I drugi tip, który Wam powiem odnośnie Google Earth, nie wiedziałem o tym, powiem Wam szczerze, wiele lat już korzystam, ale jak ściągniecie aplikację Google Earth na komputer, to się nazywa Google Earth Pro. Jest to darmowa też aplikacja ta Google Earth. Wówczas macie zdjęcia historyczne. Możecie w danym miejscu, w danej działce zobaczyć, jak ta działka wyglądała na przestrzeni kilku lat. Pierwsze zdjęcie gdzieś było 1990 któregoś roku. Oczywiście było za chmurami, więc wiele nie widzieliśmy, ale w kolejnych latach tam 2005, 6, 7, 12, 14, nie zawsze jest co roku, nie zawsze te zdjęcia są, ale mogliśmy prześledzić, jak w danym miesiącu, czy to w czerwcu, czy w lipcu, czy w sierpniu, czy w zimę, czy jest nasłoneczniona, czy nie jest nasłoneczniona, czy była spalona, czy nie była spalona. Tak, i tutaj kolejny punkt możemy Wam taki polecić, tip, to znaczy nam się zdarzyło, że na ogłoszeniu znaleźliśmy piękną działkę, która była położona koło takich kaskad wodnych, wszystko było piękne, był budyneczek, oliwki. Pojechaliśmy na miejsce, całe zbocze było po prostu doszczętnie spalone. I jeszcze to jest ważna informacja, bo raz, że po prostu taka działka jest nieatrakcyjna, tak? I jakby ten czas do tego, żeby ta przyroda się odrodziła, jest długi. To 2, według przepisów włoskich też na takiej działce, która została spalona przez kilka lat, nie możecie nic robić, tak? Nawet nie możecie chyba remontu w domu robić. Więc to też jest na przykład w akcie notarialnym zapisywane. Możemy Wam z całą pewnością poradzić jedną rzecz. Zawsze, ale to zawsze tak, to należy pojechać na daną działkę własnym, tudzież wypożyczonym samochodem, pojechać, zobaczyć, jak się tam dojeżdża, bo niespodzianek może być wiele. I jeszcze jedna kwestia, czasem nawet jeśli droga jest w miarę dobra, to znaczy nawet ten ludzik jest w stanie Wam pokazać dojazd do danego miejsca, to i tak Wam radzimy pojechać samochodem, bo uwierzcie mi, czasem przejazd przez miasteczka jest tak klaustrofobiczny. Ja nieraz zamykałam oczy. Ja nie mogłam patrzeć, bo po prostu bałam się, że my przerysujemy cały samochód, lusterka i jeszcze uszkodzimy budynki obok, bo dróżki są tak masakrycznie wąskie, skręty po 90 stopni, więc dla mnie, jako może niedzielnego kierowcy, mieszkanie nawet tymczasowe w takim miejscu jest niemożliwe, bo ja bym za każdym razem chyba zawału serca dostawała, jakby miała się przez takie miasteczko przebić, żeby dojechać do działki.
Tak, no my nie jesteśmy z tych ludzi, którzy się boją żyć i boją się życia. Natomiast faktycznie na to, co Asia zwraca uwagę, jest to po prostu stresujące. No a po to kupujemy działkę, żeby się nie stresować, tylko korzystać z tego pięknego słońca i widoków. I niejednokrotnie właśnie to też zwróćcie uwagę na to, że jeżeli na Google Earth wyjdzie Wam jakaś działka powyżej miasta, to często się zdarza, że właśnie przez to miasto musicie do tej działki dojechać. I wtedy przez te wąskie uliczki naprawdę niejednokrotnie, gdzie ledwo pandą się mieściliśmy, no to faktycznie jest dużo stresów i nerwów. Nasza działka, na przykład dojazd z głównej drogi do naszej działki jest w porządku, nie jest bardzo wąski. Nasz dojazd do naszej działki jest bardzo kręty i w niektórych miejscach no 180 stopni można powiedzieć. Planowaliśmy na przykład jechać tam kamperem na początku, zanim zaczniemy remontować tą naszą działkę i żyć sobie w kamperze i powoli remontować ten domek nasz, ten budynek gospodarczy, magazyn. No i okazało się w ogóle dopiero później, za drugim razem jak byliśmy, to zobaczyliśmy w ogóle zakaz wjazdu kamperów. No i faktycznie ma to sens, bo nasz kamper 7-metrowy by tam nie wjechał. No myślę, że kampery 4-5 metrowe dałyby radę, te krótsze i mini kampery też, ale już takimi dłuższymi kamperami na naszą działkę nie wjedziemy. Dlatego jakby co, słuchajcie, sprzedajemy naszego kampera w zajebistym stanie. Linka do kampera wrzucimy Wam w opisie pod tym filmem. Naprawdę polecamy i podpisujemy się całą swoją marką pod tym samochodem. Jakby ktoś był zainteresowany, to zapraszamy. Także dojazd to jest bardzo ważna sprawa. I teraz co polecamy? Jak już sobie wytypujecie tych kilkanaście działek, to zarezerwujcie sobie minimum tydzień, a nawet 2 tygodnie na to, żeby te działki sobie pooglądać, dlatego że tu pojawia się kolejny problem, a może po prostu no, takie jest włoskie podejście, że no, nie zawsze łatwo jest się skontaktować z agencją. U nas były takie przypadki, że jeśli się kontaktowaliśmy i pisaliśmy w języku angielskim, to często nie było żadnej odpowiedzi, a nawet jeśli pisaliśmy w języku włoskim poprzez translator, to też, no, jak się człowiek podpisze, tak, że no, jesteśmy Polakami, to nie było żadnej odpowiedzi, albo na przykład odpowiedź była po miesiącu. Tak. Więc, żeby sobie zaoszczędzić tego czasu, to też proponujemy Wam skorzystać z tego typu Google Earth. To znaczy tak, agencja Wam pokazuje zdjęcia działki, no ale często zabezpiecza się... W ogłoszeniach są to zdjęcia. Tak, w ogłoszeniach macie zdjęcia, natomiast nie macie podanej pineski, tak, dokładnie z lokalizacją danej działki. No i tutaj trzeba włączyć sobie takiego detektywa. Tak. I tutaj jest świetny w tym Przemek, on ma po prostu oko do patrzenia tak, takiego przestrzennego. Wieczorem kadzidełko, fajne światełko, odpalałem sobie, herbatka i słuchajcie, i siedziałem po 2-3 godziny wieczorami przy dobrej muzyce i szukałem tej działki. Tak, namierzałem. Takie hobby szukanie działki na Google Earth. Tak, także jeżeli sobie na podstawie zdjęć wyznaczycie jakieś kilka punktów charakterystycznych, to potem Google Earth da Wam taką możliwość w większości, żeby odnaleźć taką działkę samemu. Google Earth nam nie płaci za to. Google Earth nie płaci nam za reklamę. Więc to na pewno zaoszczędzi Wam dużo czasu, koordynacji tych spotkań, no chyba że zależy Wam na tym, żeby oglądać budynki, które są na danym terenie. Natomiast też z doświadczenia Wam powiem, że dużo tych działek w ogóle nie jest ogrodzonych, więc możecie tak naprawdę podjechać tam i swobodnie wejść, tak? Bo nie ma, co najwyżej są siatki, które blokują przed wejściem kóz albo krów, ale to spokojnie możecie je ominąć. No i to Wam na pewno dużo przyspieszy oglądanie i będziecie mogli tych działek więcej zobaczyć. Natomiast jeśli już się zdecydujecie na kontakt z agencjami, to bądźcie przygotowani na to, że oni bardzo często przechodzą na kontakt przez WhatsApp, korzystają z translatorów, także nie trzeba znać języka włoskiego. Spokojnie też translator Google'a daje radę. My rozmawialiśmy zarówno bezpośrednio z właścicielami, jak i z agencjami właśnie poprzez translator. Wszystko można było najważniejsze zrozumieć, także polecamy te narzędzia, te urządzenia. Tak wyglądał pokrótce proces poszukiwania
przez nas działki. Jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania odnośnie tego procesu, to jak najbardziej zapraszamy Was do zostawiania tutaj pytań w komentarzach. Postaramy się na nie odpowiedzieć, jeśli nie bezpośrednio, to przy okazji nagrywania kolejnego naszego filmu. Tak jak powiedzieliśmy, już te same procedury zakupu, jak się zdecydujecie już na działkę, będą w kolejnym filmie. Natomiast teraz jeszcze może chcielibyśmy się odnieść do kilku komentarzy, z którymi się spotkaliśmy, które wnioskujemy, że były z troski. My byliśmy tam na miejscu, sprawdziliśmy to wszystko, całą tą działkę. Często ludzie oceniają decyzje innych przez własny pryzmat własnych doświadczeń i mają do tego prawo. Słuchajcie, no póki co niech ta wolność słowa, resztki wolności słowa niech się zachowają. Też i wolność wyboru. Słuchajcie, to są nasze decyzje i nawet jakby były błędnie podejmowane, to są nasze. I tyle. My nie mówimy Wam tutaj, że kupujcie działkę na Sycylii, w Portugalii, w Hiszpanii, gdziekolwiek, wyprowadzajcie się, to jest jedyne słuszne, najlepsze rozwiązanie. Nie. My Wam tylko przedstawiamy i pokazujemy nasz punkt widzenia z naszego doświadczenia, przefiltrowany przez nasze własne doświadczenia życiowe. No i chcieliśmy obalić parę mitów dotyczących tej działki, które pojawiły się w kilkunastu komentarzach. Jesteśmy mega dumni, że naprawdę 98% ludzi pochwaliło naszą decyzję. Nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz na negatywach się koncentrowali na tych 2%. Być może niektórzy z Was zastanawiają się, jakie mogły być problemy z tą działką, ale o tym nie napisaliście. Przejdźmy do nasłonecznienia naszej działki. Tak jest, bo też był taki temat. Że tam będzie przez cały rok domek w cieniu stały grzyb i w ogóle bez sensu. Więc donosimy. W pomieszczeniu nie ma grzybu, są wysolenia, które wiążą się z tym, że no faktycznie troszeczkę tam ciągnie od terenu, co oznacza, że jest tam trochę wilgoci, więc jest szansa, że będziemy mieć trawę. Natomiast przejdźmy do nasłonecznienia. W trakcie poszukiwań tej działki i kiedy ją właśnie znaleźliśmy, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że przez to, że jest ona schowana za pewną skarpą, to słońce nie zawsze tam dociera. Natomiast są także takie strony w internecie, które dokładnie obliczają kąt padania słońca każdego dnia o każdej godzinie przez cały rok. I my sobie z takiego właśnie kalkulatora skorzystaliśmy. Potem potwierdziliśmy jeszcze te informacje u właściciela i wygląda to w ten sposób, że już od początku marca aż do końca października jak najbardziej słońce już ma taki kąt padania, że świeci zarówno na dom, jak i na wszystkie drzewa. I tak zdajemy sobie sprawę, że w miesiącach zimowych, czyli gdzieś od listopada do lutego, czyli przez 4 miesiące, słońce pada tylko na część działki, domek jest schowany. Ale to byliśmy świadomi tego wyboru, ponieważ szukaliśmy działki na północy, a nie na południu, więc zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że tak może być. Oczywiście też możecie na północy znaleźć działkę, jak Sara i Luka mają działkę tak położoną na tyle płaską, że słońce świeci im przez cały rok. Natomiast tutaj nawet w tych miesiącach zimowych od listopada do lutego to słońce na 3/4 działki i tak pada. Jedynie nie pada na dom, ale to i tak będziemy mieli w planach pewne modyfikacje tego domku, o których powiem Wam w kolejnych filmach. I jak sobie z tym poradzić technicznie, bo też już kontaktowaliśmy się z naszym kolegą budowlańcem, który doradził nam, jak się pozbyć tych wysoleń i że powiedział, że to żaden problem. Dokładnie tak. Więc link do tego kalkulatora nasłonecznienia, jeśli Wam do czegokolwiek może być przydatny, to zostawiamy w opisie. Drugą sprawą była kwestia osuwisk. Też parę osób tak zaznaczyło, że to wygląda tak, jakby to było osuwisko. Być może tak, oberwało się, prawda, obsunęło, natomiast także są strony, akurat nie wiem jak to jest w innych państwach, Włochy wygląda na to, że na wszystko mają swoją stronę, więc też są strony internetowe, które śledzą wszystkie takie ruchy ziemi, mas ziemskich i tak samo można sobie sprawdzić, czy w danym regionie były jakiekolwiek rejestrowane właśnie takie ruchy ziemi, jakiej wielkości, w którym roku. Także to też sprawdziliśmy i na pewno według tych stron od 80 któregoś roku tam nie było żadnych ruchów,
a dodatkowo no tutaj kierujemy się już taką logiką. Jeżeli na działce rosną drzewa oliwne, które mają około 200 lat, no to zakładamy, że one nie doświadczyły tych ruchów ziemi, w związku z czym nie dość, że rosną tam tak długo, to jeszcze sobą, jakby swoją masą korzeniową utrzymują tą ziemię, że tak powiem, w stanie stabilnym. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o tą logikę, to nad naszą działką idzie droga asfaltowa. No a drogowcy pewnie by tej drogi nie postawili, ponieważ zawsze wykonują badania geologiczne, więc to też spowodowało, że przestaliśmy się bać. Oczywiście nigdy nic nie wiadomo do końca w 100%. Natomiast za samym domkiem w ogóle się nie obawiamy, żeby cokolwiek się stało, ponieważ tam rosną krzaki, tam rosną figi, też kilkudziesięcioletnie i tam jest bardziej płasko, w sensie nie jest to urwisko takie strome i na pewno na domek na 99%, nigdy 100% nic nie jest pewne, ale na 99% nic się nie wydarzy. A troszkę dalej, ewentualnie jakby cokolwiek się miało zdarzyć, no to poleci na te 200-letnie oliwki. Ale jak widzicie, no 200 lat rosną. Mamy nadzieję, że nas jeszcze te kolejne 20-30 lat to osuwisko przeżyje i się nie osunie. No tutaj myślę też, że bardziej mamy co się obawiać suszy i tego, że to są tereny suche, niż tego, że będą tam takie też opady, bo to zazwyczaj podczas opadów następują te... Będzie susza. Po prostu... To tak. Zlotka. Wolę suszę, czy to grzech? To przez suszę. No, okej. To dobra, już zamykamy temat osuwisk I suszy. i suszy. Okej, drugą kwestią także były pytania na temat wybuchów wulkanów oraz trzęsień ziemi. Co do wybuchów wulkanów, to tego chyba nie wie nikt, kiedy wybuchną. Tak, dokładnie. A jak wybuchną, to zamiecie całą ziemię i będzie epoka lodowcowa. Natomiast ze względu także na największy wulkan, który jest na Sycylii, czyli Etnę, pomimo tego, że właśnie w najbliższej okolicy Etny jest najwięcej działek do sprzedania i mają najbardziej atrakcyjne ceny, to nie zdecydowaliśmy się tam kupować. Ze względu na Etnę i bardziej nawet może nie, że... Nie strach przed wybuchem, pyłem. Tylko ona non-stop kopci, więc no, ten pył tam się po prostu z nieba Słuchajcie, sypie. to chcę podkreślić jedną rzecz. To są nasze subiektywne, bo być może się mylimy. I teraz osoby, które oglądają nas i sprzedają działki w tej okolicy, żebyście nie byli na nas źli. Nam by to przeszkadzało. Nam by to przeszkadzało, a wy może macie odmienne zdanie, to też podzielcie się i napiszcie w komentarzu, czy się mylimy, tak, z tym pyłem z Etny, no bo chcemy też być szczerzy w stosunku do naszych widzów i no fajnie by było jakby, jeżeli to są osoby, które gdzieś są pośrednikami lub agentami nieruchomości, niech wypowiedzą się, czy faktycznie czasem pyli ta Etna i no zapyla gdzieś tam i wpada ten pył na działki, zapyla, i wpada ten pył na działki i osadza się na samochód. Głupawka nas zaczęła łapać. Czy ten pył się osadza na samochodach? Słuchajcie, trochę odejdę od tematu. My trochę o życiu czasem na tej naszej kempie mówimy. Wiemy, jakie mamy czasy. Przynajmniej mam wrażenie, że większość osób jest świadoma tego, co się dzieje. Mam taką nadzieję przynajmniej. No i słuchajcie, doszliśmy do takich wniosków, właśnie to, co nagrywaliśmy film na koniec roku, że żyć odważnie i żyć z dystansem. Teraz staramy się naprawdę jak najbardziej dystansować do życia i do ludzi, do negatywnych emocji. Chcemy sami pozytywnie się nakręcać, więc taka wrzutka, że chcemy wam pokazać, że staramy się też dystansować, bo chcieliśmy wam w punktach ciach, wiecie, tak po niemiecku, tak, ale jak zwykle po naszemu. Ale ja wracam do tego, co chcieliśmy, żebyśmy już powiedzieli wszystko. Okej, i ostatnia kwestia trzęsienia ziemi. Także mogę tutaj wam podać link. Jest strona, która rejestruje wszystkie wstrząsy, od najmniejszych do największych, też z dokładnością co do głębokości, właśnie amplitudy, kiedy ono występowało. I sprawdziłam w naszym regionie, w regionie naszej działki, najbliższe trzęsienia były notowane tam kilkadziesiąt kilometrów, nie przekraczały 4 stopni w skali Richtera, co oznacza, że takie trzęsienie nie jest w większości wyczuwane przez ludzi, w związku z czym jeśli nie jest wyczuwane przez nas, to raczej także i budynki nie ucierpią, więc to kolejny
narzędzie, które możecie sobie wykorzystać, żeby sprawdzić podczas poszukiwań, czy dany region jest bezpieczny. Oczywiście nie daje to żadnej gwarancji, że nagle trzęsienia nie będą większe, no ale tym sposobem to należałoby także nie wsiadać do samochodu i nie wyjeżdżać na ulicę, bo nigdy nie wiesz, czy ktoś w ciebie nie wiedzie. Tak, w ogóle no, można się bać żyć i żyć w domu, bo się dach na głowę zawali, także podsumowując, kochani, przede wszystkim po pierwsze to. My Wam powiedzieliśmy o naszych filtrach, czyli o naszych wymaganiach w stosunku do tej działki. One nie były tak naprawdę bardzo wysokie, bo nie oczekiwaliśmy prądu czy wody. Wszystko było uzależnione od naszego budżetu tak naprawdę. My jesteśmy mega zadowoleni, mega szczęśliwi z zakupu tej działki, bo słuchajcie, no kupiliśmy działkę z takim widokiem, że szok. Oczywiście to, że nie ma prądu i wody, będziemy sobie z tym radzić. Idziemy w off-grid. Myślę, że dzisiaj to też jest dobre rozwiązanie. No mieliśmy kampera, mamy jeszcze kampera, pamiętajcie. Więc żyliśmy też kilka tygodni, potrafiliśmy w kamperze żyć na 7 metrach i sobie radzić w ten sposób. I nie jest to dla nas straszne, a też 15-20 lat temu i pod namioty wjeżdżaliśmy i tak dalej. Także nas to nawet cieszy. Nie chcemy tego marzenia realizować szybko, jak wspominaliśmy. Chcemy, żeby ta przygoda trwała właśnie i remontowanie tego domku, tego budynku. Pokażemy Wam, mamy projekt, jak to będzie wyglądało. Powiemy Wam o rozwiązaniach technicznych. My 16 lat tu mieszkamy na tej wsi polskiej. Sami sobie też tutaj radziliśmy, remonty, wszelkie budowy domków i tak dalej. Ja jestem stolarzem. Asia jest, kim jesteś? Żoną. Asia jest żoną zdolną, która super projektuje i właśnie zaprojektowała nam ten budynek i będzie też się bawić w wykańczanie tego budynku, ale też Asia od 16 lat mieszkając na wsi sama potrafi zakasać rękawy, obłożyć kominek z płytek, jeździć taczkami. Tak. Nie jesteśmy, słuchajcie, ludźmi, którzy mają przyrośnięte ręce do tyłka, tylko od 15-16 lat na wszystko, co pracujemy sami. I to też chciałem podkreślić, że dla niektórych zdajemy sobie sprawę z tego, że od razu niezbędne są takie podstawowe warunki jak toaleta, jak prysznic, jak woda, jak prąd. Dla nas nie. Więc te filtry zróbcie sobie sami, tak? Każdy z nas jest inny. My mieliśmy takie filtry, przefiltrowaliśmy to przez nasze wymagania i wyszła nam ta działka. Jesteśmy z niej mega szczęśliwi i zadowoleni. Gdyby nasze wskazówki w dzisiejszym filmie, choć chaotyczne trochę, ale konkretnie, wynikające z naszego doświadczenia nie były dla Was wystarczające, to chcielibyśmy polecić publikację, którą stworzyła Ania i Marcin z kanału Wędrowne Motyle, a także na północ od Rzymu, razem z Pauliną Wojciechowską, która ma kanał Paulina pomaga kupić dom na Sycylii. Tak, serdecznie Was zapraszamy też na ten kanał. My też przed wyborem działki na Sycylii oglądaliśmy filmy u Pauliny. Prawie wszystkie, także Paulina pozdrawiamy i dziękujemy. Wiesz, o co chodzi. Może będzie okazja spotkać się, to zamienimy słowo na pewne tematy. Także tutaj zarówno Paulina, jak i Wędrowne Motyle napisali specjalnie przewodnik po tym, jak szukać, jak kupować nieruchomości we Włoszech, bo one nie dotyczą tylko i wyłącznie Sycylii, dlatego że Ania i Marcin kupili w, można powiedzieć, kontynentalnych Włoszech, natomiast macie tam no, chyba już wszystkie aspekty, jakie należy brać pod uwagę przy zakupie nieruchomości. Nie jestem pewna, ile tam jest tematyki poświęconej samym działkom, a ile domom. Odsyłamy Was do źródła i sprawdźcie, jakie tam są treści. Także wszystkie linki do wszystkich stron, które Wam dzisiaj w tym filmie podaliśmy, znajdziecie w opisie pod filmem, a także do Pauliny, a także do Wędrownych Motyli, linki do kanałów YouTube, żebyście nie musieli szukać. No i cóż, kochani, dziękujemy Wam za dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że te uwagi, wskazówki pomogły Wam w jakiś sposób, choćby może się odważyć, zdecydować, choć mówię, my nie zachęcamy, my tylko pokazujemy, co nas jara i co nas cieszy w życiu. Dziękujemy za uwagę, że wytrzymaliście z nami do końca tego filmu. Zapraszamy Was na kolejny odcinek, w którym postaramy się opowiedzieć o procedurach już samego zakupu, a wszystkim marzycielom, którzy chcą mieć swój kawałek Italii, życzymy powodzenia, trzymamy za Was kciuki i do zobaczenia być może na Sycylii. Tak jest. Pozdrawiamy, wolność i pokój. Do następnego, kochani. Pa!